Cześć, tu Radek z kanału Autostrady Polska. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam 10 rzeczy, które mi wkurzają na polskich drogach. Będę je omawiał bez jakiegoś specjalnego klucza. Po prostu to, co mi przyszło do głowy. Po pierwsze, na naszych drogach wkurza mnie choroba, która nazywa się znakoza. Znaków w Polsce jest tak dużo, że kierowcy często je ignorują, bo po prostu nie są w stanie wszystkiego ogarnąć. Jeśli na odcinku kilkuset metrów mamy kilkadziesiąt znaków, to czy to jest właściwe? Bardzo podobało mi się, jak przejeżdżałem przez Szwajcarię czy Liechtenstein, gdzie wręcz panuje minimalizm, jeśli chodzi o znaki. A u nas? Wielu znaków w Polsce można by uniknąć. Numerem 1 według mnie jest znak D1, stawiany przed każdym skrzyżowaniem. Jest to według mnie kuriozum. Jedziemy drogą trzypasową i przed każdym skrzyżowaniem jesteśmy informowani. Tak, jedziesz drogą z pierwszeństwem. Po drugie, denerwują mnie korki na bramkach. W czasach, gdzie można większość rzeczy załatwić przez internet, nasz system poboru opłat zatrzymał się w ubiegłym wieku. Jadąc w zeszłym roku przez Słowację i Węgry, opłatę za autostradę uiściłem w domu. Zajęło mi to 5 minut dla każdego kraju. Nie musiałem nic dodatkowo drukować, ani naklejać na szybeł. A u nas co roku to samo. Pytanie, czy podniosą bramki na A1, bo są duże korki, czy nie? Niektórzy płacą za autostrady, inni na innych autostradach nie płacą, bo nie mają bramek. Uważam, że nie po to budowaliśmy autostrady, żeby teraz tracić pół godziny na pobranie biletu. Po trzecie, na drogach wkurzają mnie kierowcy ciężarówek, którzy wyprzedzają się na zakazie wyprzedzania. Nie rozumiem tego. A co najbardziej mnie irytuje, jak wyprzedzają się na przykład 2 km przed bramkami. To już jest po prostu głupota. Na bramkach okazuje się, że często ten, który został wyprzedzony, trafił do szybszej bramki i za parę minut znowu zaczyna się wyścig żółwi. Po czwarte, inna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to niektóre węzły drogowe, które są tak zaprojektowane, jakby zarządcy dróg chcieli, żebyśmy uczestniczyli w jakimś rebusie. Mam wrażenie, że czym więcej i bardziej zawiłych łącznic, tym lepiej. Przedstawiam teraz węzły, które według mnie mogłyby i powinny wyglądać zupełnie inaczej. Zaznaczam punkt początkowy A i końcowy B. Obydwa punkty dzieli często około 100 do 200 metrów. A żeby z jednego się dostać do drugiego, to czasami jest to nawet 2 km. Po to budowaliśmy autostrady i drogi ekspresowe, żeby po nich szybko i bezpiecznie się poruszać. I o ile do dróg klasy A i S nie mam za wiele uwag, to już same węzły czasami są tak zadziwiająco skomplikowane, że trudno w to uwierzyć. Weźmy na przykład węzeł Poznań-Zachód. Węzeł ten jest strasznie źle zaprojektowany. Kierowcy błądzą po nim. Łącznice powinny tutaj wyglądać zupełnie inaczej. Nie może być tak, że na drodze S11 możemy jechać z prędkością 120 km/h, a na łącznicy musimy zwolnić do 40. Jak nie zwolnisz, to uderzysz w barierę, bo łącznica jest dodatkowo źle wyprofilowana. Pomyślmy, ile czasu oraz paliwa łącznie kierowcy tracą na tak zaprojektowane węzły. Po piąte, kolejna sprawa to czerwona fala, jaka występuje w naszych miastach. Bardzo często jest tak, że sygnalizacja świetlna, zamiast powodować, że przez miasto jest płynny przejazd, to jedzie się odwrotnie, czyli na każdym skrzyżowaniu jest czerwone. Na studiach miałem zajęcia z programowania sygnalizacji. Sygnalizację można tak zaprojektować, że przez kilka albo nawet kilkanaście kolejnych sygnalizacji będzie zielone światło. Wystarczy jechać z dozwoloną prędkością. A jak jest często u nas? Całkowicie odwrotnie, niestety. Po szóste, pasy włączania i wyłączania na drogach. Często jest tak, że są one tak krótkie, że pojazdy po prostu się nie mieszczą i muszą czekać, aż będzie przerwa, żeby włączyć się do ruchu.
Ten punkt to trochę kontynuacja tego o źle zaprojektowanych węzłach. Są po prostu u nas ogromne błędy projektowe węzłów drogowych. Po siódme, wkurza mnie lód spadający z ciężarówek. Co zima jest to samo. Wszyscy o tym wiedzą, sytuacja jest bardzo niebezpieczna, ale nikt w Polsce nie instaluje specjalnych konstrukcji do usuwania lodu z naczep od ciężarówek. Wielokrotnie słyszałem w radiu, jak kierowcy skarżą się na tą sytuację. Na chwilę obecną sytuacja jest patowa. W Polsce jest chyba tylko jedno miejsce do usuwania lodu z naczep. Znajduje się koło Rzeszowa, w Jasionce. Po ósme. W miastach wkurza mnie brak linii na parkingach, które pokazywałyby, jak kierowca ma parkować. O ile linie w poprzek do drogi przeważnie są, chociaż też nie zawsze, to w bardzo mało przypadkach są linie pokazujące, gdzie kierowca ma zostawić auto, jeśli miejsce do parkowania jest wzdłuż drogi. W naszych miastach nie ma za dużo miejsc do parkowania. Przez brak linii na parkingach wzdłuż drogi traci się mnóstwo miejsca, bo ludzie nie wiedzą, gdzie się zatrzymać. Linia taka sugerowałaby wielu kierowcom, gdzie i jak mają zostawić auto. Wkurza mnie, jak na drogach, gdzie są 2 lub więcej pasy ruchu w jedną stronę, kończy się nagle pas prawy, a nie lewy. Jest to nagminne u nas, a według mnie jest to niedopuszczalne. Z racji tego, że w naszym kraju obowiązuje ruch prawostronny, więc pas ten powinien być tym, który ma ciągłość cały czas. Natomiast lewy pas powinien być tym, który się kończy. Nie rozumiem, dlaczego tak uparcie często zarządcy dróg stosują zasadę, że prawy pas się kończy. Powoduje to sytuację, że pojazdy, w tym pojazdy ciężarowe, już wcześniej zmieniają pas z prawego na lewy. Wkurzają mnie nasze mopy, a dokładnie ich wielkość. Są po prostu za małe. I o ile miejsc dla pojazdów osobowych jest dużo, to miejsc dla pojazdów ciężarowych, które tam spędzają całą noc, na większości mopów jest bardzo, bardzo mało. Wieczorami znalezienie miejsca graniczy z cudem. Kierowcy dużych aut, z racji tego, że muszą tam parkować, to często parkują na wyjeździe na mop lub na drogach manewrowych. Brakuje u nas, znanych m.in. z niemieckich autostrad, autohofów. Jeśli są rzeczy, które Ciebie denerwują na naszych drogach i które uważasz, że powinienem poruszyć w kolejnym odcinku, napisz mi to w komentarzu. Możliwe, że zrobię drugą część, jak znajdzie się materiał do niego. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dziękuję.